Dzień dobry. 80% szansy na wzrost po Fed. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na samym początku informacja. Wszystkie wykresy, które zostały użyte przy tworzeniu tego materiału, pochodzą z dwóch źródeł. Z platformy Xstation 5 i z platformy Bloomberga. 80% szans na wzrost po Fed. Pamiętamy, że w tym tygodniu i w ogóle w całym tym miesiącu najważniejsze wydarzenie to jest decyzja Fed w sprawie stóp procentowych i będzie ona miała dzisiaj miejsce o godzinie 20 czasu europejskiego, więc wydarzenie to będzie dzisiaj tłumiło wszystkie inne informacje, jakie będą spływały. Rynek na całym świecie, na wszystkich klasach aktywów będzie czekał na informacje, które pojawią się po godzinie 20 czasu europejskiego i wszystkie inne informacje, które będą spływały podczas konferencji prasowej, które będą przekazywane przez bankierów centralnych, więc bądźmy bardzo czujni i naprawdę dzisiaj bardzo wiele może się wydarzyć. Moim zdaniem najważniejsze zachowanie i najważniejsze klasy aktywów, na które należy patrzeć, które każdy może obserwować, to jest amerykańska obligacja. Amerykańska obligacja już wczoraj, nie czekając na informacje z Fedu, zaczęła wychodzić i wyszła nad poziom 3,50%. To moim zdaniem oznacza, że rynek nie chce walczyć o drugi szczyt, który mógł być widoczny na wykresie, który jest w tle. Natomiast wyjście wyżej rentowności na ten poziom sygnalizuje już teraz, że rynek nastawia się, że przesłanie Fedu będzie jastrzębie, że Fed będzie oczekiwał na dalsze podwyżki stóp procentowych, będzie sygnalizował, że stopy procentowe w cyklu podwyżek stóp procentowych mogą zawędrować zdecydowanie wyżej niż jeszcze było to oceniane na przełomie sierpnia i września. I oczywiście będzie to miało swoje rynkowe konsekwencje, więc konsensus rynkowy jest taki, że stopy procentowe mają iść wyżej. Ale konkretnie, szczegółowo informacje na temat tego, co się może wydarzyć dzisiaj o godzinie 20 będą zawarte w popołudniowym komentarzu. Moim zdaniem to, że wczoraj rentowność amerykańskich obligacji wyszła na poziom 3,50% naprawdę oznacza, że rynek już teraz obstawia, nie czekając na to, co się pojawi faktycznie w komentarzu, że Fed będzie jastrzębi. Wszystko może się jeszcze dzisiaj odmienić, ale wygląda na to, że rynek daje ku temu zdecydowanie mniejszą szansę. Natomiast to, na co jeszcze moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to fakt, że wczorajsze przełożenie zachowania rentowności przyniosło nam spadek i już wyraźne zamknięcie sesji na indeksie S&P 500 poniżej poziomu 3900 punktów. Ten poziom moim zdaniem był kluczowy, ważny, tam było wiele technicznych poziomów, na które warto było zwracać uwagę, więc każde zamknięcie poniżej poziomu 3900 punktów zachęca do tego, żeby wieścić spadki nawet w okolice czerwcowych minimów, które były ustanowione na przełomie wiosny i lata tego roku. Natomiast oczywiście fakt, że rentowności idą tak mocno w górę, będzie musiał być wkrótce zdyskontowany, więc jeżeli rzeczywiście dzisiaj będzie jastrzębi ton banku centralnego, to ryzyko dla spadków na indeksach giełdowych nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie będzie duże. Dlaczego? Ponieważ rynkowa stopa procentowa jest ważnym elementem modeli dyskontowych, takich jak na przykład DCF, a im wyższa stopa dyskontowa, tym oczywiście niższa wycena spółek giełdowych, więc w naturalny sposób im wyższe rynkowe stopy procentowe, tym większa presja na to, żeby pozbywać się akcji. I to jest ta zależność, która powoduje teraz spadki indeksów giełdowych. Natomiast dla optymistów ten wpis został zatytułowany 80% szansy na wzrost po Fed. Co się okazało? Bloomberg przeprowadził ankietę, statystyczne badanie, które pokazało nam, że że podczas 2022 roku indeks S&P na 10 dni przed decyzją Fedu raczej spadał. Tutaj statystyka pokazywała, że indeksy giełdowe były zdecydowanie niżej i
w ostatnich dniach faktycznie ta statystyka się potwierdziła. Gdyby nie ujmować września, to mieliśmy 80% prawdopodobieństwa, że na 10 dni przed Fedem indeks giełdowy będzie niżej. Natomiast statystyka, która pokazuje, co się działo 10 dni po decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, pokazywała, że jest 80% szansy na wzrost indeksu po Fedzie. Więc tutaj statystyka jest optymistyczna i gdyby posiłkować się właśnie analizą statystyczną, można by zakładać, że mniej więcej na przełomie września i października, na początku października indeks giełdowy będzie wyraźnie wyżej od poziomów, które są obecnie. Zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie. Pamiętajmy także, że wrzesień jest statystycznie najgorszym miesiącem dla indeksów giełdowych w całym roku, więc tutaj dwie siły będą się bardzo wyraźnie ścierały. I jestem bardzo ciekawy, która strona wygra. Statystyka, jeszcze raz przypomnę, 10 dni po decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych jest optymistyczna i daje aż 80% szansy na wzrost po Fedzie. To jest coś, na co byki powinny zwracać szczególną uwagę i ta statystyka nawet jest optymistyczna, jeżeli chodzi o potencjalny wzrost po tym, co się może dzisiaj wydarzyć. Czy tak się stanie? Będziemy ściśle monitorować zachowanie indeksu S&P oczywiście, ponieważ indeks S&P moim zdaniem teraz dyskontuje to, co się będzie działo w realnej gospodarce amerykańskiej na przestrzeni 6 do 9 miesięcy, czyli mniej więcej na koniec wiosny 2023 roku, więc jeżeli indeksy giełdowe będą spadać, będzie to oznaczało, że rynek wycenia recesję w amerykańskiej gospodarce głębszą i dłuższą. Natomiast jeżeli indeksy giełdowe pójdą w górę, będzie to oznaczało, że indeksy giełdowe wyceniają, że recesja będzie płytka i że będzie trwała krótko. Jeżeli popatrzymy na inne indeksy giełdowe, to w tym wypadku moim zdaniem indeks Nikkei zachowuje się dzisiaj słabo, ponieważ przechodzona jest najszybsza kilkutygodniowa linia trendu wzrostowego, a w takiej sytuacji jest to zaproszenie do tendencji spadkowej, do nawrócenia do ruchu w dół i zwiększa się prawdopodobieństwo wyprzedaży w kolejnych dniach japońskich akcji i moim zdaniem jest to zła wiadomość dla indeksów giełdowych w Europie. Teoretycznie powinny one zacząć neutralnie, ale myślę, że tutaj indeksy giełdowe będą raczej pod wpływem dzisiaj podaży niż popytu, więc spodziewam się, że wkrótce będziemy atakować czerwcowe i marcowe minima z dużą szansą, że będziemy je łamać. Natomiast inną klasą aktywów, na które warto zwracać uwagę, to jest oczywiście Bitcoin. Jeżeli dzisiaj Bitcoin będzie kontynuował tendencję spadkową, to zwiększy się prawdopodobieństwo także spadków indeksów giełdowych, więc jestem ciekawy, czy faktycznie tak się stanie. I na co jeszcze warto zwracać uwagę oczywiście, gdzie reakcja powinna być szczególnie silna po dzisiejszym Fedzie, to jest oczywiście amerykański dolar. Na razie on bardzo posłusznie konsoliduje się w okolicach parytetu. Wczoraj lekko się oddaliliśmy od tego poziomu, ale to niewiele zmieniło, ponieważ konsolidacja, która jest widoczna na wykresie, cały czas trwa. No i po prostu dzisiejsza decyzja ma taki potencjał, że bez problemu będzie w stanie wybić tutaj rynek z konsolidacji, pokonać nawet to potężne dolne ograniczenie 8-letniego kanału spadkowego, który jest widoczny na wykresie dziennym, czyli to są okolice ostatnich minimów i parytetu. Jeżeli jesteśmy na rynkach finansowych, na rynku walutowym, to także obserwujmy zachowanie dolar-jena. Tutaj implikowana zmienność overnight na dolar-jenie jest najwyższa od czerwca, a to naprawdę podwyższa znaczenie i rangę dzisiejszego dnia. Także na dolar-jenie i na wszystkich innych parach związanych z jenem zmienność powinna być duża. Przypominam o silnej korelacji między zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji a samym jenem. Wniosek jest taki, im wyżej pójdą rentowności, tym większa szansa na to, że pary związane z jenem będą dalej kontynuować tendencję wzrostową, czyli żeby jen się osłabiał. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to oczywiście jakie dzisiaj o poranku w Europie są wyceny na rynku pieniężnym. Co widzimy na koniec tego roku, implikowana stopa procentowa wynosi 4,218% i to jest punkt odniesienia
Będziemy do tego wykresu wracać dzisiaj po południu, natomiast szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest przewidziany na marzec 2023 roku i tutaj implikowana stopa procentowa to jest 4,495% i to także będzie punkt odniesienia dla inwestorów, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni dzisiaj po południu, czyli o poranku w Stanach Zjednoczonych. I moim zdaniem to właśnie to, jak będą się zmieniały te stawki na rynku pieniężnym po dzisiejszej decyzji, będzie uzależnione, będzie dawało nam impulsy na różnych innych klasach aktywów. Na rynku związanym z ryzykiem patrzmy także na zachowanie ropy naftowej, która wycenia obawy o spowolnienie gospodarcze. Im ropa naftowa jest niżej, ta WTI i ta ropa Brent, tym oczywiście gorzej dla perspektyw dla wzrostu gospodarczego. Ropa naftowa także posłusznie jak euro-dolar oczekuje na dzisiejszy wyrok, czyli na decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. A co dalej? Będziemy oczywiście bardzo intensywnie to monitorować. Zmienność, jak widzimy, jest coraz mniejsza i wkrótce rynek będzie musiał podjąć decyzję, w którą stronę się rusza. I na koniec tego wpisu polskie aktywa, ponieważ dzisiaj także poznamy niezwykle interesujące dane dla naszego kraju. Będą to twarde publikacje makroekonomiczne. O godzinie 10 poznamy zamówienia na wyniki gospodarcze polskiego sektora budowlanego, czyli sprzedaż budowlano-montażową. Prognoza wynosi 4,1% i jeżeli dane pokażą, że utrzymuje się ona nad poziomem 0, to będzie to pozytywna informacja, ale najważniejsze będą dane o sprzedaży detalicznej za sierpień. Mediana prognoz to jest 20%, odchylenie standardowe 1,3%, więc będziemy tutaj monitorować, jaki jest wpływ obniżki podatków, która weszła w życie 1 lipca na sprzedaż na sprzedaż w sklepie, na sprzedaż detaliczną i oczywiście jaki jest wpływ faktu, że od pół roku mamy tutaj ponad 1 milion więcej ludzi w Polsce i czy ta sprzedaż detaliczna utrzymuje wzrost gospodarczy w Polsce cały czas na wysokich poziomach, więc dane mają duże znaczenie i należy obserwować, co się dalej będzie tutaj działo. Jeżeli sprzedaż detaliczna nie zawiedzie, to łącznie z produkcją przemysłową, którą wczoraj poznaliśmy, będzie to oznaczało, że trzeci kwartał, który się teraz kończy, będzie cały czas utrzymywał dynamikę wzrostu PKB na przyzwoitych poziomach, o których połowa Europy, jeżeli nie więcej, będzie nam Polsce zazdrościła. Patrzymy na rynkach finansowych, na zachowanie polskich obligacji. One nie potwierdzają tendencji, która jest widoczna na amerykańskich obligacjach. Ewidentnie kapitał tutaj przypływa, dopływa. Punktem odniesienia jest poziom 6% na rentowności. Na razie tutaj nie ma nawet ataku na maksima z końcówki sierpnia, czyli popyt na ryzyko cały czas ma się dobrze. Na rynku euro-złotego wczoraj pojawił się impuls przeciwko krajowej walucie. Wynikał on oczywiście z zachowania euro-dolara. Raczej dzisiaj powinna być spokojna sesja, a jutro rano będziemy świadkami już dyskontowania przesunięć na euro-dolarze, więc jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, złoty się umocni, a jeżeli euro-dolar pójdzie w dół, to złoty się osłabi. I nie ma tutaj faktycznie żadnej filozofii. Dane makroekonomiczne nie mają żadnego znaczenia dla wyceny krajowych aktywów. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę na to, które tutaj które rynki są najbardziej zagrożone na umocnienie amerykańskiego dolara i które rynki z emerging market są najbardziej wrażliwe na to. To jest Turcja, Węgry i Chile. Polska jest w środkowej części stawki i widzimy, że ten wpływ nie jest aż tak ekstremalny jak w przypadku tych trzech pierwszych państw, które zostały wymienione. Na koniec warszawska giełda. Wróciła ona do wnętrza tej formacji chorągiewki, malutkiej formacji trójkąta. Zobaczymy, jakie będą dzisiejsze dane. Raczej spodziewam się dzisiaj stabilizacji, wyczekiwania na jutrzejszą reakcję po Fedzie. Utrzymanie nad poziomem 1500 punktów będzie faworyzowało scenariusze prowzrostowe w krótkim terminie tylko i wyłącznie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość.
A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia. Na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia.